Już się pan domyśla, po co był ten cały konkurs? Świadectwo szczepień nieaktualne. Test znajomości przyrody na poziomie szkoły podstawowej. Niestety nie mogę powierzyć panu kierowania tak ważnym programem, jakim jest Misja Natura. Są dużo lepsi od pana. Co za koszmarny sen. Wygląda jak zwykła koszulka? O nie, i tu się mylisz, kochany, to jest kolekcjonerski rarytas. Jedyny w swoim rodzaju, jest tylko kilka egzemplarzy. A w dodatku każdy inny. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku, a dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. Halo, Baza? Jesteście tam? Zbliżamy się do celu. Ależ oczywiście, że jesteśmy. Czujność to nasze drugie imię. Powiedzcie nam coś więcej o tym miejscu. Jakieś wytyczne? Ty właściwie to gdzie oni dzisiaj jadą? Halo, jesteście tam? Dolina Górnej Supraśli w Puszczy Knyszyńskiej. No jasne, Puszcza Knyszyńska. Puszcza Knyszyńska to głównie iglasty las borealny, zbliżony do naturalnego. Obszar ten obejmują ptasie ostoje o randze europejskiej. Są w nim źródliska oraz strumienie i rzeczki. Spora część puszczy to torfowisko, czyli rodzaj mokradeł. Suchą stopą tego nie przejdziecie. To z kim mamy się spotkać? Z kim mają się spotkać? Orzesz ty. Wycinka lasu w rezerwacie? To trochę podejrzane. Słuchajcie, dowiedzcie się, co jest grane. Cześć. Witam. Cześć. Cześć, Sefy. Hej. Cześć, Marcin. Cześć. Co wy tutaj kombinujecie? Wywozicie drzewo z lasu, co? Nie, to jest drzewo, które pozyskaliśmy w trakcie zabiegów ochroniarskich. Służyło za drogę sprzętowi, który instalował zastawki. Ale słyszałam też, że kupujecie ziemię, jak sprzedacie drzewo. Kolejne, że to wasza taka pasja, Tak, to jest podstawowe takie zadanie statutowe naszej organizacji. W związku z tym, że jesteśmy organizacją non-profit, to przeznaczamy te wszystkie pieniążki pozyskane w ten sposób na zakup nowych gruntów. Mamy tu już ponad 300 hektarów, które użytkujemy, tak, I po co wam ta ziemia? które użytkujemy w taki sposób, żeby było to odpowiednim siedliskiem dla różnych gatunków ptaków. Cieczewia, przy okazji pojawiają się orliki krzykliwe, które mają miejsce, mają gdzie polować. Pojawiają się tokowiska dubeltów. Zwracamy te użytkowanie, robimy takie ekstensywne, czyli jak najmniej ingerencji, jeden pokos ewentualnie. Tak jak 100-200 lat temu rolnicy tutaj gospodarowali. Stacja terenowa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. No i ona służy generalnie nam i wolontariuszom, którzy przyjeżdżają tutaj na różnego rodzaju prace. Takie jak m.in. sortowanie drewna, sprzątanie lasu, które ostatnio robiliśmy na wiosnę pod gniazdem orlika. Zebraliśmy cały kontener śmieci w lesie. Ten bocian też wasz? Tak, bocian się bodajże też pojawił razem z mieszkańcami Kalitnika, bo wioska była całkowicie niezamieszkała.
Niestety nie mogę powierzyć panu kierowania tak ważnym programem, jakim jest Misja Natura. Jakie ptaki tu gniazdują? Właśnie przed chwilą śpiewał zaganiacz, są lęgowe paszkoty, kwiczoły i taka ciekawostka, mamy budce lęgowego krętogłowa. Jest to jedyny europejski dzięcioł, który odlatuje w ogóle na zimowisko do Afryki i jest jedyny, który również nie kuje dziupli. Jest to ptak, który zajmuje już dziuple wykute przez kogoś. Krętogłów, jego nazwa wzięła się od specyficznych ruchów głową na lewo i prawo, którymi stara się odstraszyć intruza w razie zagrożenia. Zajmuje dziuple niezbudowane przez siebie. Nie pozwolimy, żeby zajmował pan czyjeś miejsce. A jakie zwierzęta tu hodujecie? W tej chwili mamy konie, mamy całą rodzinę. Mamy babcię, matkę i Konie? wnuczka. Tak. Macie 3 koniki, ale wy kupiliście większą ilość i rozdaliście rolnikom, tak? Tak, rozdawaliśmy krowy właśnie i koniki polskie. Teraz gdzieś dzięki naszej akcji szacujemy, że jest około 100 polskich krów. Chodzi o rolników i 30 koników polskich. Teraz zobaczycie efekty działań PTOP-u. Zwróćcie uwagę na ich dużą skuteczność. Z takimi podobnymi działaniami spotkacie się podczas całej dzisiejszej wędrówki. Generalnie problemem jest zatrzymanie wody w ekosystemie. W tej chwili znajdujemy się na granicy jakby starego i nowego, który za chwilę powstaje, rezerwatu Gorbacz. Rezerwat Gorbacz jest jednym z najstarszych w ogóle rezerwatów w Polsce, utworzony na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Przez tyle lat właśnie te poziomy wód gruntowych tutaj znacznie opadły, zaczęły się nieciekawe procesy pojawiać i powstał taki projekt przez nasze stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków napisane, w którym stworzyliśmy właśnie 64 dokładnie takie zastawki różnej wielkości w zależności od szerokości cieku wodnego, od 3 do 8 metrów, tu widzimy jeden z największych. Powstały również 3 progi oraz 1 bystrotok, taki, żeby swobodnie ryba mogła, prawda, przepływać na takim większym kanale. Tutaj torfowisko się fajnie odtwarza, bo jest wełnianka, bagno wchodzi, ale wy tworzycie środowisko dla jakichś ptaków konkretnie? Raczej mówimy o siedliskach, Tak. a nie ptakach. Jeżeli siedliska będą optymalne, pojawią się ptaki i inne gatunki również, roślin i zwierząt. Zasypujemy rowy melioracyjne w takich miejscach, gdzie jesteśmy właścicielem łąką i ta odsunięta ziemia, tak jakby odwrócona na drugą stronę, uwolniła zupełnie inny bank roślin. Ta łąka dzięki temu, że ta woda rowem nie spływa, bardziej się uwilgotniła. Przez to jest dla ptaków, które tu bytują, cenniejsza. Zobacz, tam. A co to? Jastrząb. O, popatrzcie. Leci orlik właśnie z naszego gniazda Na waszą łąkę. na naszą łąkę. No jak mogłeś się tak pomylić? Nie znasz się na niczym. Ładny orzeł. To sowa. Żartowałem. Puszcza kojarzy nam się z wielkim, gęstym lasem. Jednak musicie wiedzieć, że bez nieleśnych ekosystemów puszcza nie stanowi pełnej całości. Tutaj też są ważne refugia, czyli ostoje. Obszary, na których występują rzadkie, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt. Andrzej, wasz kolejny przewodnik, zaprowadzi was w bardziej niedostępne rejony Puszczy Knyszyńskiej. Zatrzymaj się, ktoś tam stoi. Ale nie, pod żadnym pozorem się nie zatrzymujcie. No przecież nigdy nie można mieć pewności, kto to. To nasz człowiek. Cześć, Andrzej. Cześć, miło, jestem zaskoczony, że jesteś tym. Cześć. Trochę mokro. No, widzicie coś ciekawego? O, wiem, to olander albo rododendron. No te akurat u nas naturalnie nie rosną. Nic nie potrafisz. Nie radzę sobie dzisiaj. Pierwszy gatunek objęty ochroną ścisłą to jest wawrzynek wilczełyko. Będzie Ale- zaraz miał piękne czerwone owoce pod koniec lata. A to jest gatunek, który kwitnie bardzo wcześnie pięknym różowym kwiatem. Zanim jeszcze liście wypuści, nie? Dokładnie. Chodźcie, mam pierwszego storczyka. O, storczyk w takim miejscu? No właśnie. Naprawdę? Dactylorhiza purpurata. Dactylorhiza internata. Inkarnata, oczywiście. Mój błąd.
Dactylorhiza internata, czyli storczyk krwisty. Jest coraz mniej torfowisk w takim stanie ochrony, czyli z dużą ilością wody, no i takie, które nie ulegają sukcesji. Obiecałem wam gatunek borealny i mamy. Borealny to znaczy jaki? A no właśnie taki, który jest związany z chłodniejszym klimatem i który występuje tak naprawdę na północno-wschodniej Europie i na północy Europy. Nam się rzeczywiście tych parę reliktów ostało w Polsce północno-wschodniej. Takim przykładem jest właśnie wierzba lapońska. Gatunek na skraju zasięgu, a ten chroni się najgorzej i najtrudniej. Do jakiej wysokości dorasta? O, czasami potrafią być to naprawdę spektakularne krzewy, które mają mniej więcej taką wysokość, czyli wysokość Małgosi. Taką. A tutaj muszę wam pokazać coś zupełnie wspaniałego. Jedyne praktycznie stanowisko Hamedafny północnej. Relikt glacialny przychodzący do nas z północy. No i ma się tutaj naprawdę dobrze dzięki działaniom ochronnym, temu, że prowadzimy tutaj zabiegi ochrony czynnej. Na czym polegają? Przede wszystkim na usuwaniu gatunków zasieniejących. To jest także gatunek światłożonny. Nieszczęśliwie na Gorbaczu było wiele pożarów i liczebność stanowisk tego gatunku w ramach tego obiektu była zdecydowanie większa. Te pożary najbardziej zagroziły, pożary wgłębne torfowisk. Teraz na szczęście to torfowisko jest lepiej uwodnione i mamy nadzieję, że ta populacja zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń. Przed wami rezerwat Krzemianka, który jest jakby kwintesencją Puszczy Knyszyńskiej. Piękne drzewostany sosnowe, grądy, ale przede wszystkim piękne źródliska. No i to, co kształtuje ekosystemy wodne w Puszczy Knyszyńskiej, czyli działanie bobrów. Poza gatunkami borealnymi w Puszczy Knyszyńskiej też są bardzo fajne zbiorowiska, które wyróżniają ją z innych części Polski. Mianowicie są w tym wypadku to świerczyny na torfie, które pokazują już taki bardzo północny charakter Puszczy Knyszyńskiej. Mamy tutaj bardzo ładną strukturę, mikrostrukturę kępkowo-dolinkową, bardzo fajne znowuż gatunki roślin, no i bardzo złożony ekosystem. Znajdziemy tutaj bardzo rzadkie gatunki dzięciołów. No i oczywiście mamy co jakiś czas zmienne warunki wodne. Czasami ta woda jest po roztopach na powierzchni, drugim razem jest znowuż troszkę niżej, ale ta zmienność pokazuje to, że mamy cały czas akumulację materii organicznej i mamy dobre uwodnienie tego siedliska. Niemniej kształtują się bardzo fajne drzewostany świerkowe, a musicie wiedzieć, że świerk ma tutaj akurat swój koniec zasięgu, południowo-zachodni zasięgu występowania naturalnego. Więc jeżeli zobaczymy świerk gdzieś w centralnej Polsce pod Łodzią, to na pewno będą to świerki z nasadzeń. Zobaczcie, tutaj było jedno z większych rozlewisk bobrowych. Woda stała na paru ładnych hektarach i jedna z dłuższych tam w Puszczy Knyszyńskiej. No dzisiaj bobry się wyniosły, zjadły co miały zjeść i na dzisiaj to mamy odtworzenie się lasu po tym, jak występowała tutaj woda na powierzchni. No i powoli ten las się regeneruje. Widzimy tutaj pojedyncze siewki olszy, widzimy odtwarzającą się roślinność zielną. No i za chwileczkę będziemy niejako mieli powrót żywostanów i odtworzenie ekosystemu. Chodźcie, tutaj zobaczymy fajny wykrot świerkowy. Jak widzicie, świerki mają bardzo płytki system korzeniowy. Uciekają od wody, próbują się natleniać, ale też dla nich jest to często zguba, dlatego że powoduje to, że wypadają pod wpływem silnych wiatrów i tworzą się właśnie takie piękne rzeźby zwane wykrotami. Jesteśmy w samym środku niszy źródliskowej. Mamy tutaj piękny wysięg wód podziemnych. To właśnie z takich źródlisk tworzą się strumienie, ruczaje Puszczy Knyszyńskiej. Wysięg tych wód podziemnych jest całoroczny. Mamy źródliska dobrze uwodnione. Może po części te bobry, które gdzieś są poniżej,
tamują odpływ ten jednostkowy, no i mamy właściwe uwodnienie tych źródlisk. A tutaj widzimy efekty prac największego hydrotechnika w Polsce, czyli bobra europejskiego. Piękna tama, która spowalnia odpływ, ale jednak zapewnia ten przepływ wód minimalny. Romku, w pobliżu jest Tomasz Tumiel. Namierzył nam rzadko spotykanego ptaka. Co tu masz? No właśnie dziuple zdjęcia oczu palczastego w tym świerku. Widać te kilka dziupli. I to właśnie... Będzie karmić zaraz. Widzisz malucha? Ja widzę tego małego. Ale głodomory. Dlaczego to jest tak rzadki gatunek? No przede wszystkim dlatego, że mamy bardzo mało takich lasów, jak tutaj widzimy, czyli dużych fragmentów z martwym drewnem. A dużo par macie tutaj w Puszczy Knyszyńskiej? Około 50. Także jest to jedna z ważniejszych ustoi tego gatunku w kraju. Teraz waszym celem jest rezerwat biosfery Żuvintas. Przyroda nie zna granic, ale przed wami niestety jest jedna. Kierujcie się w stronę najbliższego przejścia granicznego z Białorusią. No, przed wami daleka droga. No jak to z Białorusią? No, załatwienie wszelkich wiz, pozwoleń było trudne, ale No ale przecież ten rezerwat jest na Litwie. na Litwie? Rezerwat biosfery to obszar chroniony, na którym znajdują się cenne zasoby przyrodnicze. W ramach tych rezerwatów znajdują się ekosystemy reprezentatywne dla klimatu, roślin i zwierząt danego kraju. Celem powstania rezerwatów biosfery jest stworzenie miejsc ochrony, obserwacji i badań. Czy to prawda, że już sobie nie radzi? Dzień dobry. Dobry, a u nas? Bardzo miło. Rezerwat biosfery Żuvintas to największy kompleks terenów podmokłych. Mieliśmy wiele pomysłów co do sposobu, w jaki należy chronić naszą przyrodę, a ten projekt był jednym z najważniejszych i największych projektów, które zrealizowaliśmy na tym obszarze w celu ochrony głównie kompleksów mokradeł, torfowisk wysokich i bagien. Jak nazywa się to miejsce? Znajdujemy się na obszarze polderu Amalbas. Jest to dawna część terenów podmokłych, to jest torfowisk, obszarów nizinnych i bagien. Aby w tym miejscu było pastwisko, wystarczy lustro wody utrzymać na poziomie gdzieś około 60 cm pod powierzchnią torfu. Chcemy utrzymywać wodę na tym poziomie w okresie letnim, ale późną wiosną, zimą i późną jesienią te tereny mogą być zalane. To jest stacja pomp, która zbiera wodę z 600 hektarów polderu. To bardzo ważne, aby wykorzystać ją w ekonomicznie jak najlepszy sposób oraz w sposób najlepszy dla ochrony środowiska. Woda jest przepompowywana raz do roku, zamiast pompowania jej przez cały rok. Faktycznie stoimy na samej górze torfowiska, które zostało odnowione. Musieliśmy wyciąć wiele brzus i podnieść poziom wód gruntowych, dzięki czemu można teraz podziwiać efekty naszych działań. Torfowisko całkiem nie zanikło. Zostało dużo roślin takich typowych. I mech jest, i sosna, która jest też naturalna w sumie na torfowisku, czy żurawina błotna, o tutaj. Rosiczka? Rosiczka jest tak, tutaj. No ale jest też wrzos, który on został w momencie przesuszenia, czy? Nie, mieliśmy tutaj pożar. Romek! Wracajcie do Polski. Michał chce wam pokazać coś ciekawego. Cześć Michał, nie było żadnych Co problemów tu nam z dojazdem. Cześć. Naszykowałeś fajnego. No, chciałbym wam dzisiaj pokazać troszeczkę to, czym się zajmujemy. Co się okazało, część naszych ptaków, które badamy, a więc dubelty, potrafią przelatywać między tokowiskami nawet kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Ja teraz za pomocą anteny sprawdzę po wszystkich kanałach, gdzie mam wgrane wszystkie osobniki, wszystkie częstotliwości, czy jakiś osobnik właśnie z Doliny Górnej Narwy nie przeleciał na to tokowisko i też akurat nie będzie może tokował tej nocy. To sprawdźmy. Dobra.
Myślisz, że moglibyśmy się podłączyć do tej anteny? Może i nam się uda usłyszeć dubelty. Małgosiu, nasz dyspozytor dziwnie się dziś zachowuje. Myślę, że nie czuje się doceniany. Może nie wie o tym, że jest absolutnie najlepszy. No mamy szczęście. Jeden z pierwszych złapanych osobników, numer 2, jest teraz na tokowisku i za pomocą anteny kierunkowej możemy określić azymut, na którym on się akurat znajduje. A co to są te tokowiska? Tokowisko to teren tak zwanych toków, czyli godów wielu gatunków ptaków, zwłaszcza głuszczów i cietrzeli. Tokowiska to są miejsca, w których gromadzą się samce. Takie zbiorowe tokowiska. Zbiorowe tokowiska, tak. To są takie areny, na których gromadzą się samce. No i te areny są odwiedzane przez samice. Te badania przede wszystkim mają posłużyć określeniu preferencji siedliskowych, gdyż robienie czegoś bez wiadomości, jaki typ siedliska te ptaki preferują, jeżeli nie mamy takiej informacji, możemy jeszcze im zaszkodzić. W związku z tym badania przy projektach dotyczących czynnej ochrony są bardzo istotne. No, kochani, kończymy tę niezwykle udaną misję. Pora wracać do domu. Dziękuję wam i do zobaczenia. A gdzie właściwie była dzisiejsza misja? Wybacz, to się już więcej nie powtórzy.